Wpływamy na innych po prostu będąc. Każda interakcja jest wymianą energii, informacji, która kształtuje samopoczucie i zachowanie drugiej osoby. I jesteśmy tego świadomi czy nie, po prostu my codziennie wybieramy wpływ na ludzi wokół nas i po prostu jakby wybieramy ten wpływ, nawet nie mając często świadomości o tym. Słowami, zachowaniem, jakimś tam, jakby, nie wiem, spojrzeniem, emocjami. To wszystko wpływa na nas i na nasze życie i na życie ludzi wokół nas. Hejka, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaką mamy faktycznie moc do tego, żeby zmienić świat wokół nas. That you can make a real difference. To nie jest takie trudne, jak nam się wydaje bardzo często, bo codziennie nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to, co robimy, może wpływać na inną osobę. I jeszcze chciałabym wam przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział, że wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia się je pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Guys, you are the light of the world. Do something about it, okay? Okay, please, do something about it. Dobra, i zaczniemy od emocji. Emocje, one zarażają. Pewnie słyszeliście coś takiego właśnie, może nawet czuliście, że czasami wchodzicie do pokoju i jest taka napięta atmosfera. Albo, no czujemy taki trochę vibe, ale też, nie wiem, w sumie jakby czujemy po prostu tą atmosferę, te emocje. Te emocje towarzyszą w sumie nam od zawsze, przez cały okres naszego życia w sumie. Nie zawsze je widzimy, nie zawsze je rozpoznajemy, ale one gdzieś tam są. I to, jak się czujemy, wpływa na to, jak się zachowujemy. Bardzo, bardzo, bardzo często. To, jak się zachowujemy, czyli to jest to, jak interaktywnie oddziałujemy między sobą, powiedzmy. Jak prowadzimy interakcje z innymi i nie jest to coś takiego wymyślone, tylko faktycznie w naszym mózgu są neurony lustrzane. I to jest coś, kiedyś może mieliście taką sytuację, że osoba jakaś ziewa obok was i wam też się zaczyna chcieć ziewać. Więc za to właśnie odpowiadają neurony lustrzane. Są to takie komórki w naszym mózgu, które odpowiadają... One aktywują się w sumie, kiedy widzimy, jak ktoś robi jakąś czynność. Tak, albo gdy ktoś po prostu wykonuje tą czynność. I one się po prostu aktywują i wtedy automatycznie zaczynamy trochę tak powtarzać to, co widzimy. Tak w mega, mega wielkim skrócie i uproszczeniu. Więc czasami, kiedy widzimy... Czekajcie. Okej, czyli możemy czuć się zestresowani w towarzystwie osoby, która jest niespokojna, albo czuć się spokojni właśnie w towarzystwie osoby, która jest zrelaksowana. I my to po prostu czujemy i te emocje są po prostu. I my przez emocje właśnie wpływamy na innych ludzi. To, jacy my jesteśmy, to, co my czujemy, wpływa też na to, jak się będą czuli inne osoby w naszej obecności. Więc jeśli wchodzisz do pokoju uśmiechnięty, no to podnosisz trochę tą energię innym, bo ludzie też zaczynają się uśmiechać. Albo jakby ten mood, on jest. Albo gdy jesteś sfrustrowany i zły, no to ludzie czują to napięcie i często zaczynają tak czuć się bardziej niespokojnie i bardziej zamknięcie. Okej, to były emocje. Next point to jest komunikacja. Tak jak już wspomniałam, wpływamy na innych ludzi poprzez komunikację, poprzez słowa, poprzez ton głosu, poprzez sposób, w którym mówimy, I don't know. A jeśli chodzi o ton głosu, to bardzo ważne często jest to nie to, co mówimy, tylko jak mówimy. Myślę, że często, w sensie, że każdy z nas w naszym życiu mógł się przekonać o tym tonie głosu. Są takie zdania, w sumie każde zdanie można powiedzieć, że jest neutralne, tylko my zachowujemy je emocjami, czyli możemy dać to jakieś pozytywne znaczenie tym słowom, albo negatywne znaczenie tym słowom. Jakieś, nie wiem, zdania typu to był twój pomysł. No jest neutralna, ale można powiedzieć, jak coś się stało na przykład i szukamy taką ofiarę, w sensie winnego tego, to możemy powiedzieć wtedy, że to był twój pomysł, tak? Więc teraz ty za to odpowiadaj. I to już nie jest tak wesoło,
Albo możemy to powiedzieć jakby z ekscytacją, że wow, ktoś coś wymyślił, że serio, to był twój pomysł, jestem tak bardzo w szoku, powiedzmy. Więc tak, nasza postawa też, to jak słuchamy kogoś, to jak, nie wiem, na przykład jak mamy telefon w ręce, kiedy ktoś z nami rozmawia, to może sprawić, że osoba, która nam coś mówi, poczuje się niedoceniona, taka niewysłuchana, niezrozumiana do końca, więc bardzo często jest na przykład lepiej dać full uwagi jakby rozmówcy. I to też sprawia, że ktoś czuje się wysłuchany, dowartościowany i już po prostu taki po prostu doceniony. Albo, no, więc mamy po prostu moc, że możemy kogoś słuchać, możemy komuś dawać uwagę, to jak my mówimy, w jakim tonie, w jakim głosie, z jaką postawą, jak słuchamy, takie rzeczy. To jest ta komunikacja. No i trzeci point to ludzie nie robią to, co im każesz, ale ludzie robią to, co ty robisz. To jak oni na ciebie patrzą i widzą, że ty coś robisz. Ja myślę, że to jest bardzo takie zauważalne, jeśli chodzi o dzieci. W sensie często dzieci właśnie mówimy im coś, a one jakby tego nie robią, tylko patrzą na nas i naśladują nas. Więc trochę się łączy z tym, co już wcześniej powiedziałam. Na przykład podnosisz papierek z ziemi i to widzą twoi znajomi albo I don't know, jakby ludzie dookoła ciebie. To nie muszą być ludzie, których znasz, mogą to być po prostu randomowi ludzie. No i następnym razem ktoś może też podnieść ten papierek, no bo pokazałeś mu przykład i my się uczymy poprzez naśladowanie innych, więc już zapali nam się taka lampka, że o, widziałam wcześniej, że ktoś już to zrobił, to może też tak teraz zrobię. No albo przynajmniej ta osoba już zastanowi się, czy rzucać ten papierek na ziemię, jeśli ktoś później to musi podnosić. Jakby coś w tym stylu. I nasz szacunek do innych, jakby ten przykład, który dajemy my sami jako ludzie, dla ludzi wokół nas, dla naszych znajomych, rodziny, przyjaciół itp., itd., to po prostu ta rzetelność nasza, czy nasza punktualność, my pokazujemy ludziom, jacy jesteśmy i nasz mózg, on bardzo, bardzo nie lubi jakby wydawać swoją energię na myślenie, w sensie na analizowanie, na takie jakby rzeczy, które wymagają od nas wysiłku, żeby myśleć, no i łatwiej jest po prostu zobaczyć, co inni robią, no i powtórzyć, powiedzmy. Więc uczymy się przez obserwację, to jest po prostu też fakt. No i możemy dzięki temu, dzięki naszym akcjom inspirować innych też do innych rzeczy, tych, których my robimy, jeśli to są dobre rzeczy, no albo analogicznie niekoniecznie coś dobrego. Jeśli pokazujemy zły przykład, ludzie też nas będą naśladować, no ale czy to będzie dobre? Raczej nie. No, więc jeszcze tutaj chciałam dodać, że jeśli przebywamy właśnie w takim otoczeniu, nie wiem, że ludzie dbają o siebie, ludzie ćwiczą, ludzie zdrowo się odżywiają, ludzie uczą się take care of themselves, jakby takie rzeczy, to też prędzej czy później zaczniemy chcieć robić te rzeczy, albo zaczniemy robić te rzeczy, no bo automatycznie spędzamy z nimi czas, to możemy z nimi jakoś wyjść na trening, czy zrobić z nimi jakąś sałatkę, coś razem zjeść. Albo tak samo jak przebywamy w środowisku, które ciągnie nas na dno, ciągnie nas tak na dół trochę, w środowisku, w którym, nie wiem, ciągle słyszymy wulgaryzmy, albo osoby ciągle stosują używki, albo no nie jest to najlepsza przestrzeń, gdzie ludzie czują się bezpieczni, albo jeśli to jest stan, w którym ludzie ciągle czują zmęczenie psychiczne, jest takie draining atmosphere, no to prędzej czy później też zaczniesz tak się czuć, chcesz tego czy nie. No i to jest trochę do tego, że z kim przestajesz, tym też się stajesz. Jakieś polskie stare przysłowie czy coś. Więc tak, nasz mózg patrzy na to, co jest dobre, na to, co jest bezpieczne, na to, co ludzie powtarzają. Trochę jak ze społecznym dowodem słuszności. To jest taka kwintesencja psychologii tego tłumu. No to po prostu mózg patrzy na zachowanie innych, kopiuje trochę je, no i zaczynamy robić te same rzeczy podświadomie, nawet podświadomie. Więc podsumowując, chciałabym powiedzieć, że serio, you can make a difference. Jeśli wchodzisz do pokoju uśmiechnięty, albo jeśli jesteś życzliwy, szczery, pewny siebie, ludzie to czują i ludzie zaczynają czuć się bezpiecznie, przybywać, wiedzieć, okej, that's alright, okej, no i sami nieświadomie zaczynają jakby naśladować siebie i twoje zachowanie. No i tak naprawdę to my budujemy kulturę naszego otoczenia, naszej rodziny, naszej firmy.
naszego społeczeństwa, powiedzmy, naszego miasta, szkoły. I my wpływamy na ludzi wokół nas, na to, co się dzieje wokół nas, my mamy na to wpływ. I są rzeczy, które nic nie kosztują, a naprawdę jakby mogą zmienić wszystko. I to może być jakiś kontakt wzrokowy z kasjerką albo z kelnerem, kiedy coś zamawiamy. No albo załóżmy, że jest taka sytuacja, jest taki łańcuszek, w sumie pewnie też kiedyś słyszeliście, że przepuszczasz kogoś w korku, później, nie wiem, ta osoba jest ci wdzięczna, że przepuściłeś ją, więc zdążyła na czas do pracy, jest analogicznie milsza dla koleżanki z tej pracy, ta koleżanka jest bardziej happy, szczęśliwa, peaceful. No i kiedy przychodzi ona do domu, to jest w dobrym stanie i może dać jakby full swoją uwagę swojemu dziecku. No i jakby w taki sposób, jakby taki łańcuszek, że coś się dzieje, jakby ty w ten sposób zmieniłeś wieczór dziecku, którego nawet nie znasz, a tylko dlatego, że przepuściłeś tą osobę w korku. I tak dzieje się bardzo, bardzo dużo rzeczy na naszym świecie, więc zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj zrobili jakąś rzecz świadomie, żebyśmy się uśmiechnęli, albo skomplementowali kogoś, albo wysłuchali kogoś bez przerywania. No i zobacz co się stanie w sumie. Because you can actually make a difference and shine and be the light of this world. Pa pa! Ja tak w ogóle, to jest śnieg. Jest śnieg. No ludzie, serio, jakby be the light of this world. Świećcie, świećcie, ludzie potrzebują tego światła. Jakby serio, więc just do it and yeah, praise the Lord and just świećcie, okay? Shine bright like a diamond, shine bright. I praise the Lord, okay? That's the whole point i widzimy się w następnym odcinku.